Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie naprawy ekspresu MCafe Barista Milk 8300. W filmie tym pokażę, jak wyczyścić, naprawić, przesmarować tłok górny ekspresu. Zapraszam do oglądania filmu. Na marginesie dodam, że konstrukcja tego ekspresu występuje w wielu modelach firm, np. Chibo, Zelmer, Beko, Amica, Severin. Szczegóły podałem w opisie filmu. A teraz zacznę od wykręcania tych wkrętów. W trakcie wykręcania wkrętów zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ może się przydać w naprawach ekspresu. Wkrętakiem krzyżakowym wykręcam kolejne wkręty. Na marginesie dodam, że pod tytułem, opisem filmu umieściłem przydatne linki techniczne, które mogą się przydać. Po wyjęciu tych sprężyn wykręcam kolejne wkręty. Tak wygląda wnętrze sitka i tłoka. Nie zgubcie tej sprężynki z zaworkiem. Przy pomocy haczyka wyciągam uszczelkę tłoka. Cały mechanizm można teraz umyć w płynie odtłuszczającym. Do tego celu można użyć czystej benzyny ekstrakcyjnej oraz czystego spirytusu IPA, ponieważ ciężko usunąć jest smar, który był nałożony fabrycznie. Na stole części składowe oraz nowe uszczelki do wymiany. Z tych uszczelek użyję tylko jedną do wymiany w tłoku. Zakładam teraz sprężyny w ich gniazda w korpusie. Następnie wkładam dwie blaszki po obu stronach i przykręcam wkręty. Teraz zobaczcie, ten spornik sprężynuje z tymi sprężynami, które są umieszczone w narożnikach korpusu. Naciskamy ten spornik i patrzymy, jak on się ugina, czy równo przylega i czy nie ma zacięć. Jest ok. Przekręcam teraz biały pierścień, aby wysunąć tłok na zewnątrz do założenia uszczelki. Powinno wystarczyć. Zakładam teraz uszczelkę oraz uprzednio ją smaruję. Smaruję smarem OKS 1110. Jak już wspominałem wcześniej, może być dowolny smar przeznaczony do tego celu.
Zakładam teraz zaworek ze sprężynką. Pamiętajcie, tym grzybkiem w dół do tłoka. A teraz mała uwaga. Zwróćcie uwagę, jak jest skonstruowane sitko. Z jednej strony ma dziurki, a z drugiej nie. Ważne jest, aby założyć tak, jak było założone fabrycznie, to znaczy tą częścią bez otworków wkładamy w tym kierunku, właśnie w tej płaszczyźnie, co teraz pokazuję. Przy montażu ważne jest również, aby środek sitka zapasował ze środkiem sprężynki. Tego właśnie zaworka, który jest umieszczony we wnętrzu tłoka. Te dwa wkręty przykręcamy nie za mocno, aby nie uszkodzić plastikowego gwintu, który jest umieszczony w środku. Już prawie gotowe. Zostało tylko smarowanie jeszcze smarem. Użyłem oczywiście tego samego smaru OKS 1110. Ważne jeszcze jest, aby przy smarowaniu nie używać tego smaru za dużo, potem będzie się kleić, niepotrzebnie ciapać. Na koniec dodam, że ten zespół można bardziej rozkręcić, zdemontować na poszczególne elementy, ale nie odważyłem się, ponieważ to są takie plastikowe zatrzaski i one mogą się połamać bardzo szybko, bo to wszystko jest kruche, delikatne. Dlatego użyłem tylko mycia zewnętrznego, które powinno wystarczyć. Osobiście odradzam rozbierania tego zespołu całkowicie na drobne części, ze względu właśnie na te zatrzaski, które można uszkodzić. Dla pewności przed demontażem zaznaczyłem punkty kontrolne flamastrem i teraz przywracam ustawienie tłoka do pozycji wyjściowej, według tych wcześniej ustawionych znaków. Słuchajcie, to wszystko, na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu, trzymajcie się, cześć.